Pawle, ty ci ustawił na odwrót zaczynanie z samego. No specjalnie. Słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec. Czy ten program nigdy nie może być normalny? No nie, on jest wtorkowy, nie może być. O, Dobrze, Okej. ale słuchajcie, tutaj właśnie, bo jakby ktoś nie widział, z tej strony Paweł Jeżowski, ekonomia Rosji.pl. I Mateusz Lech, ekonomia Rosji.pl. Razem tworzymy ekonomię Rosji.pl i moglibyśmy tak jak ci jatamani, tylko czekaj, tak palcami się złączyć i takie Będziesz kombo. rzucał jakieś czary, czy Takie kombo. jakieś uroki? Dobra, co mamy w agendzie? Już No w tam- agendzie, słuchaj, no dzisiaj będzie jak zwykle we wtorek, mało poważnie, a więc od razu ostrzeżenie. Jeżeli ktoś spodziewa się tutaj jakiegoś poważnego odcinka, no to musi wyłączyć, bo dzisiaj będzie... W sumie już się skończyło, nie? Było Więc outro, tak. więc Pytacie, czy można coś dziabnąć przed live'em? Można, jak najbardziej. jeżeli Można, ktoś my miałby musimy się ochotę. trzymać, ale wy możecie. Wy możecie w trakcie, możecie możecie... Dobra, za długi tak jak- te intro. Na agendzie dzisiaj będziemy opowiadali o lękach Rosjan, lękach podróżniczych, lękach, co się tam czego się boją w kraju. Będziemy mieli kącik Geopolo i będziemy opowiadali o naszych doktorach, którzy robią dziwne, Sławetnych. fajne, tak, ciekawe rzeczy. Będziemy mówili coś o samolotach i samochodach. Będziemy mówili o wycieczkach z Białorusi Do Polski, do Polski. I co my jeszcze będziemy mówili? feudalizm. Feudalizm, Pańszczyzna tak, została przywrócona w jednym z krajów. niewolnictwo, zwał jak zwał, to mówimy sobie. I co jeszcze? I podstępne reklamy. Nie na naszym Podstępne portalu, reklamy. nie na naszym Uważajcie na portalu. nie, szczególnie jak Tak. mieszkacie w Rosji. No, to nie są żarty. Tak. Nie są. Można się nadziać. Dobrze, Więc- zaczynajmy. Zaczynamy. Pierwszy dział, który byśmy sobie ogarnęli dzisiaj, jeżeli tylko znajdę. Myślę, że rosyjski cyrk. Jeżeli Rosyjski cyrk. puścisz nasze. Znajdę, bo dopuszczę. Proszę bardzo. Cyk, rosyjski. Ruski mir. mir, czyli ruski cyrk. Tak jest. I w tej kwestii co robimy? Robimy strachy podróżnicze. Najpierw. Tak? No nie, Gdzie się tak, boisz jeździć, Pawle? myślę. Gdzie ja się boję jeździć? No, chyba Jakie- nie ma tak. Wiesz co, no teraz to się boję trochę do Rosji. Tak, z ręką Okej. na sercu, tak. Pomimo, że tam mamy jakąś rodzinę, to myślę, że bym się jakoś nie odważył. A tak to chyba... No jeszcze oczywiście jakieś kraje, które faktycznie, wiesz, w Afryce są objęte wojną, to pewnie też tak. Mhm. A tak to chyba nie. A wiesz, gdzie Rosjanie Nie się ma. boją najbardziej jeździć? No nie do Rosji, to wiem. No nie, no tam lubią jeździć, bo tam są. Do Stanów Zjednoczonych się boją. Ponad połowa Rosjan boi się jechać do Stanów Zjednoczonych. Wyobrażasz To sobie? ciekawe. Nie. Ja myślę, że oni są rasistami. Tak? No. Ale ja widziałem, przecież jeszcze puszczałem taką reklamę, była ta, że do wojska biorą o podwyższenie. No i oni się wieku. boją. No i się Tego. boją. Właśnie może po tej reklamie stwierdzili, Może że tak. taka amerykańska reklama i tak może w Stanach im to na przykład się coś takiego również przydarzyć. Na przykład do amerykańskiej armii. Nie wiem, tak, ale słuchaj, tam są też takie ciekawe rzeczy, bo powiedzmy jakie są następne miejsca, to one są też ciekawe. Francja, ale tu akurat się też boję. Bo w Paryżu takie zamieszki, że no nie wiem, czy bym chciał jechać. Tak? Myślę, że nie. Ja bym No się nie wiem, no ale wiesz, no próbuję się wczuć w takiego Ruska. Tam mają taki ciszej spokój. Wiesz, w kawiarniach można siedzieć, nic się nie dzieje. A we Francji to jednak jest niebezpiecznie, nie? No Meksyk, no to można to jak gdyby zrozumieć, bo dużo się mówi o przestępczości w Meksyku, no to może Ale myślą, ty że musisz jest... powiedzieć, ale ludzie nie widzą tej kartki, ty musisz im powiedzieć. No na trzecim miejscu jest Meksyk. No, to Tak, co mam też prawie powiedzieć, że- 50%, nie? Tak, około 48 dokładnie. Mhm. Potem jest no, ten kraj, który lubi bardzo Rosjan, czyli Indie. I tam, Indie. gdzie Rosjanie Boją się tam jeździć. boją. I Ty, ale tu boją pominąłeś... tej drugiej. Tak, Tylko się Indie. tam boją wydawać.
i Tunezję, ale pominąłeś jeszcze jeden kraj. Myślę, że Nie. ważny. No to dobra, bo ja tak. nie kojarzę, no to mów. No to na następnym miejscu jest Turcja. Aha, że się boją. A widzisz, zaskoczenie, no bo przecież do Turcji jeżdżą masowo. Czyli I chcesz mi widzisz, powiedzieć, że są, miejsce, w którym Rosjanie lubią są spędzać... odważni. Chcesz mi powiedzieć, że miejsce, w którym jeżdżą najczęściej, to jadą, ale tak nie za bardzo się cieszą z tego Tak powodu. nie tak? cieszą się do końca, tak wiesz, z taką duszą na ramieniu jadą, bo myślą, że może na przykład nie wrócą, albo coś im się stanie złego. No właśnie. No bo jeszcze powiedzmy, czego się boją, tak? Mhm. 28% Rosjan powstrzymuje strach przed wirusem, Wirusem. nowym wirusem. Pytanie, czy to chodzi o nowego wirusa, tego co jest od kilku lat, jako nowy, czy boją się kolejnego? Nie wiem, bo tam nie było wyszczególnione, wiesz, w tym Mhm. badaniu, ale No. co ciekawe, nie boją się jeździć do Chin. Nie? No nie. Tak, takie dziwne, nie? Trochę, że tak wiesz, boją się na przykład do tej Turcji Tak. i powiedzmy do tych Indii, no i tam Ale strasznie wiesz, dużo ich ale jeździ. Turcja jest w NATO. A to wiesz więc co, nie bo tego może boją. oni jeżdżą i mają jakieś złe doświadczenia i dlatego się boją. Nie wiem. Po co tam jeżdżą? Jakiś syndrom Bo sztokholmski. wiesz, no jakiś taki sztokholmski, tak? Może ktoś ich tam skrzywdził w tej Turcji i tak wiesz, no już nie ma wyboru, tak? Trzeba jeździć już do No, ale końca teraz, życia. Tak? ale teraz bardzo polubili jeździć po Rosji, nie? Bo 80% Rosjan w Tak, tym tak, momencie zauważyłem też taką miłość. podróżuje tak, po Rosji. Mhm. I tu mamy wzrosty. Czasem nam mówią, wy mówicie tylko źle, że same spadki, spadki, spadki. Nie, no są wzrosty, tak. Turystyka rośnie w Rosji o 10 do 15%, od 10 do 25%. Tak, i to ostatnio właśnie zaczęła rosnąć, bo w zeszłym roku, znaczy w zeszłym roku tak wrzesień, październik to im rosła, a to głównie na Ukrainie ta turystyka, a teraz też inne kierunki, tak. Ale myślisz, że jak oni trochę pojeżdżą po Rosji, to stwierdzą, że Rosja jest fajna i może nie potrzeba więcej już im Rosji, tylko ta jest Rosja, która jest i im wystarczy? Czy że będą chcieli... Nie, ja myślę, że wiesz, że stwierdzą, że Rosja jest taka fajna i Rosja powinna być już wszędzie, tak? No okej, chyba że ten No i to ruski jest mir... właśnie groźne, wiesz, tak. Bo wiesz co, bo tak sobie Ukrainie, myślę jeszcze... w Unii Europejskiej też jakby była Rosja, no to wtedy by już nie musieli nigdzie tam pewnie wyjeżdżać, nie? W Turcji No tak. Rosja, i by się może nie bali, tak, no. Ale jeszcze sobie myślę, że jeżeli by było tak, że... Bo oni codziennie bardzo dużo pracują, prawda? I na co dzień nie mają czasu się nacieszyć... Ale tym, czekaj, a skąd takie dane wziąłeś? Że oni pracują? Że oni pracują dużo. Że tak No, chcesz że- mi powiedzieć, że takie w Japonii pracują? Tak, że No myślę, że urlopów wiesz... nie mają i że- wolnego? Nie, chodzi mi bardziej o to, że jeżeli kilka milionów ludzi ma 80% dochodu na spłatę kredytów, to musi jeszcze gdzieś dorabiać. Wiesz o co A. chodzi? Więc musi No dużo tak, pracować. to tak. Część na pewno. Tak, więc oni nie mają czasu się nacieszyć tym ruskim mirem. A później jadą na te wczasy, no i mogą zasięgnąć, zaczerpnąć, wiesz, wchłonąć tego ruskiego miru trochę. No i ciekawe jak w przyszłym roku, czy będą chcieli dalej jechać po Rosji, czy jednak stwierdzą, że ta Turcja wiesz, jest spodobało im fajniejsza. się. Ale poczekajcie, bo jeszcze jest właśnie, gdzie oni lubią jeździć. Tak. Na Na pierwszym miejscu są Malediwy. Tak. I W sumie byłem nic ciekawego, no ale rozumiem. No tam ale to teraz tak powiem tak, ładne miejsce. słuchajcie, jest opcja, bo Malediwy są cholernie drogie. I jest taki tip teraz, taki prożyciowy tip. Jeżeli wasza dziewczyna, narzeczona, żona mówi, pojedźmy na Malediwy. Lub chłopak, tak, no w sumie tak. I mąż. Lub mąż. Jeszcze kogoś nie wymieniłem? No mniejsza o to. Nieważne, kontynuuj. Sekretarka, sekretarz, obojętnie. Kot. Asystentka, asystent. Tak. Jeżeli chcą jechać, no to zawsze możecie powiedzieć nie, bo tam jest bardzo dużo ruskich. I macie statystyki, Dobre. że trzeba jechać do Egiptu. Dobre. A tam Też są też to Rusy, nie. ale jest taniej. niż na Malediwach. Albo Tak. do Turcji też jest dużo Tak. i jeszcze się boją dodatkowo, a więc może będzie lepiej. Tak, no więc tak. Malediwy na pierwszym miejscu, na drugim Seszele.
Malediwy 71%, Seszele 68%, Emiraty Arabskie 68%, Cypr 66%, Chiny 65%. Ja tak się zastanawiam, gdzie oni robili wiesz co, tą ankietę? No nie wiem, może na Chyba Malediwach. nie jest że taki wśród tych, duży co procent. jeżdżą po Rosji. Ale wiesz co, ale bardzo mi się podoba, że wiesz, 130 czy 140 milionów Rosjan jest i 71 bardzo lubi Malediwy. 71%. No to właśnie, myślę, że jak tak wiesz, popatrzysz, tak, ktoś nie wie, No. mówi, nie no, bogaty kraj, tak, Malediwy, tutaj ten To jakieś Szeszele. 70-80 milionów tam jeździ. Te Chiny trochę nie pasują, no ale może lubią, tak, nie, to w sumie Chiny są dosyć ładnym krajem, dużo rzeczy jest przyrodniczych i historycznych, więc no, Tak. czemu nie? Powiedziałeś, że 28% osób boi się wirusa, 21% boi się, że nie wróci, że nie będzie miało jak wrócić z powrotem do domu. No, I to jest... ale jakby tak zrobili wśród tych, co na te wycieczki na Ukrainę jadą, to tam myślę, że ten odsetek byłby wyższy, nie? Ale tutaj nie Czy nie? dotyczyło to, bo tu jednak jadą do pracy. To nie są w No czasie. nie wszyscy. To nie są w czasy, tak, to nie są w To nie czasy, są w natomiast czasy. chyba nie wszyscy do tej pracy patrząc, no ale są też grupy, które przypominają im tam z tyłu, jakby zapomnieli, że oni nie są tutaj na wczasach, tak. Tak. Animatorzy. Tak. Kaowcy tak zwani. Dobra, no to mamy 2 podpunkty. Boją się wirusa, boją się trudności z powrotem. I to akurat jest, powiem ci, dosyć zasadny strach, nie? Ze względu na to, że w każdej chwili może karta przestać działać, co mieliśmy przykład w zeszłym tygodniu, że na wczasach w Turcji im po prostu wyłączono karty. Może być problem z samolotem, który może przestać może latać. być. Może być jakaś sankcja różnego typu i zabrane pieniądze skąd? Animatorzy z Tak. długimi brodami, tak. No właśnie, tak, o tych animatorach mówimy, tak. Tak. Więc akurat co 5. osoba myśli dosyć rozsądnie w tym kraju, jeżeli chodzi o strach i lęk, bo z tym wirusem 30%, no to dużo. Ale zrozumiałe, tak, no mogą się bać. No tak, jeszcze po pandemii, no ale już wiesz, ogólnie globalnie to mamy... Prawda, jak się wiesz, to połączy te kraje, tak, że tak pojadą do tych Stanów i tym wirusem się tam zarażą, no to tak, no ale okej. Tak średnio, nie? A wiesz co, oni się mogą bać, że pojadą do tych Stanów, spodoba się i nie wrócą. I to jest trudność z powrotem. Że to nie, że problem, że nie da się wrócić, tylko że się już nie będzie chciało. Tak, no widzisz, nie? No tak, Dlatego właściwie tak, nie? tak. Co 5. osoba, która wyjedzie, może zobaczyć, że jednak trzeba się trzymać tej zagranicy rękami i nogami i nie wracać. Właśnie, Więc tak, okej. to może o to chodzić. Ale jest jeszcze trzeci punkt, który został wymieniony i to jest 11%. Wiesz co? No. Może widzowie... Co mam zgadnąć, tak? No to dajmy No sobie właśnie, może ktoś widzów. zgadnie. 11% widzów. czego obawiają się Rosjanie za granicą? Na razie cisza. Może zaczniemy jakiś inny temat i damy im tam, wiesz, napisać, bo może szukają. No szukajcie. To może jakaś podpowiedź. Miłości się obawiają. Co? To nie jest podpowiedź w żadnym wypadku. Czekaj, słuchaj, ale czekaj, ale tutaj podpowiedź była ciekawa, braku alkoholu. No i to by było zasadne, gdyby do Iranu. Dobre. Na przykład, dobre. nie? Na przykład jak do tej Tunezji, nie? To już wiem dlaczego na przykład i rozszyfrowują się, tak? Na przykład do Tunezji, dlaczego boją się. Do Turcji też może, tak? Co prawda on jest dostępny, ale mogą się też obawiać, że to tak, nie? No w tej Tunezji może być problem, tak, to prawda, nie? Tak, więc to jest tajki z tym, z przyrodzeniem. Też się mogą obawiać. A to tak, właśnie nie pojawiła się Tajlandia, oni tam Nie pojawiła się. jeżdżą często, tak, i teraz dużo. I widocznie się tego nie boją. Tak. No w sumie nie ma czego się bać, to muszę tak powiedzieć z własnego doświadczenia. Czekaj, stop.
Stop program. Ja nie mam obrazka na to, że kącik zwierzeń. Trudno. Pamiętajcie, To drodzy się widzowie, wytnie. A nie, czekaj, to jest live, to się nie wytnie. Więc tak, Paweł, A właśnie, słuchajcie, musicie tak, tutaj takie naciskać na Pawła poważnie, ten- braku płatnością kartą. No boją się, bo ostatnio, słuchaj, no jak weszły te te amerykańskie sankcje i tam większość banków już prawie jest na tych listach, karty MIR zaczęły być już nieakceptowane prawie wszędzie. Dlaczego? No dlatego, że Chińczycy boją się znowuż, o widzisz, no taki strach, nie? Boją się Amerykanów i boją się sankcji. A ponieważ to są chińskie karty MIR, wróć, one są rosyjskie, natomiast Obsługiwane one przez są Chińczyków. obsługiwane tak, przez te systemy też za granicą, te chińskie, plus te karty chińskie, no i okazuje się, że teraz no już prawie z tych rosyjskich kart no prawie już nic nie działa, tak? Tak. No to okej. Powiemy wam, że nie zgadliście, nikt przynajmniej, tak mi się wydaje, No nie. czego dotyczy 11% A dałem taką dobrą podpowiedź. zmartwień. Rusofobii się boją, że ktoś ich nie będzie lubił. I co wy na to? No i zaskoczenie, cisza, teraz nikt nic nie pisze. Tak. No i to troszeczkę się ma, wiecie, sprzeczności z tym, co im mówią całe dnie w telewizji. Bo myślałem, że ten odczynnik będzie znacznie większy. Bo ponoć cały świat ich nie lubi. A oni twierdzą, że tylko 11% tylko twierdzi, że ich nikt nie lubi. No a więc mają taką samą świadomość, zobacz, nie? Tak, tak. Chyba rozumieją, że to nie jest temat do nich, tylko bardziej do rządu. Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że to jest ten odsetek, tak, który nie jest jak widać duży, który nie przepada za rosyjskim rządem, tak? I który nie do końca myśli, że wszyscy kochają Rosjan za granicą, szczególnie jeżeli mają i wydają pieniądze. Więc tak. I to nie jest koniec. Rekinów, tak, rekinów się nie było, tak. O rekinach nic nie było, bo też Nic nie było, się ale jest zaskoczeni byliśmy. ważna rzecz. Tak naprawdę, składając procenty jedne z drugimi, wychodzi Właśnie. nam, że łącznie mamy 60% od tak jakby całości, natomiast pozostałe 40% jest utajnione. Nie dostaliśmy tej Utajniona, odpowiedzi. władza utajniła. Tak, Więc pytanie, czy to są właśnie... Myślisz, że to ten rekin? Myślę, że nie. że 40% aż się boi rekinów. Tak. Nie, myślę, że coś innego właśnie. Podajcie swoje typy. Tak, czego mogą się bać? Najciekawsze, tak. Czego oni tak naprawdę 40% Rosjan się boi, a czego władze nie opublikowały. Tak. A więc najciekawsze będą nagrodzone. Ciekawe, czy Całą my nagrodą. my tak mówimy o nagrodach, ale nigdy nie przygotowaliśmy żadnej nagrody. Wyświetlimy te najciekawsze odpowiedzi, a więc podawajcie i Czyli oczywiście... to taki wirtualny uścisk ręki prezesa. No tak to wygląda. Tak. Ale ja mam pomysł na nagrody. Ja już sobie zapisuję grafikę. Wysłałem ją do ciebie. Nie wiem, czy ty widziałeś ją, ale to... Co ja mam z tym zrobić? Ja chciałem ją zaprezentować, wiesz, ale to po prostu gram na czas, bo ja teraz ją jeszcze sobie zapisuję. Ja teraz i mam, już- rozumiem, o Europie zacząć mówić, tak? No, Możesz nie to ma mam- problemu, tak? mam pół Więc słuchajcie, godziny. taka krótka wstawka o Europie, ponieważ no, dzisiaj wszedłem na Facebooka, no i odkryłem, że sporo osób pisało o ekonomii, że się myliliśmy, no i że ta ropa przekroczyła $60. No ale okazało się, że część widzów, dziękujemy, była czujna i powiedziała, że 15 lipca był live na temat ataku na pułap cenowy, na temat irańskiej ropy i na temat pewnych kosztów, bo tutaj jak gdyby fani rosyjscy zapominają, że podwyższenie tych cen wiąże się w spocie z pewnymi kosztami. No i też mylą jak gdyby tą cenę giełdową z ceną transakcyjną. A więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, zapraszam na live i odcinek na YouTubie. Atak na pułap cenowy jest dostępny za darmo. Wystarczy
obejrzeć reklamę lub mieć wykupione YouTube Premium. Tak jest. Nic nie trzeba płacić. I już będziecie wiedzieć, jak to jest z tą rosyjską ropą i czy faktycznie ona jest droższa niż te $60 i jakie będą konsekwencje dla rosyjskiego budżetu, no bo będą, tak? I one nie są przynajmniej w krótkoterminowym okresie dobre. Dobra, skończ nudzić o ropie. Ja mam nagrodę, jaką byśmy mogli wstawić ludziom. Tylko musimy to zdobyć. Jeżeli będziecie widzieli coś takiego, to poprosimy o informację. Takie wisiorki są w sprzedaży. Tak? I myślisz, że sobie zrobimy Dobrze. takie wisiorki? Ja to bym kupił. No. Czemu nie? Tak No nie? trochę, Fajne. Nie, Fajne. rusofobiczny, fajny wisiorek przeciwko reżimowi, jak najbardziej. Tak, nie wiem, jak wam się Tutaj podoba. piszecie, Myślę, że boją się, że wytrzeźwieją. Myślę, że się tego nie się nie- boją. Znaczy w tej Tunezji to mogą się bać, tak. Nie? Na przykład jak gdzieś tam pojadą, to faktycznie wyjadą na przykład poza hotel i ośrodek, tak, to mogą się bać. Mogą się też bać, że na lotnisku dostaną że jednak są w tym systemie, wiesz. Mhm. No Bo może być. pamiętajmy, że oni mają taki ciekawy system, do którego można zapisać każdego i każdy jest zapisany. System elektroniczny, coś jak u nas M-Obywatel, tak, czy ePUAP i każdy młody Rosjanin tam jest wpisany, jeżeli szczególnie ma dostać powołanie do wojska. Więc może się okazać faktycznie, że na lotnisku się o tym dowie. Tak. Zamknijmy temat podróży i lęków w podróży, a przejdźmy do innych lęków, bo Rosja jest tak strachliwym krajem, czego pewnie nie wiecie, że mają coś takiego jak Narodowy Indeks Lęku, mierzony w jednostka lęku. Nie wiemy, co ono oznacza i jak A więc jest jeżeli badane. macie jakieś też tipy i pomysły, na przykład jedna jednostka lęku, to czy to jest takie... Czy Tak. takie jakieś mniejsze, Buch, to... albo wiecie, Buch, tak. Nie, na przykład... nie wiemy, natomiast mamy wyniki badań. I według Narodowego Indeksu Lęku, prowadzonych badań na szeroką skalę, najbardziej Rosjanie się boją już u siebie w kraju, gdy miną wakacje i żyją dniem codziennym, przewrotu wojskowego. Od początku roku indeks lęku w tym zakresie zwiększył się z 683 jednostek lęku na 1584 jednostki lęku. Ja wiem, że to brzmi durnie, bo nic to kompletnie nie oznacza, ale badania są legitne, więc po prostu musicie A więc uwierzyć. jeżeli też macie jakiś pomysł, jak zdefiniować tą jednostkę lęku, tak, na przykład, że to jest ileś jouli, albo ileś, nie wiem, Tu mamy jeden uderzeń lęk, to- serca, tak, na przykład, no nie wiem, no możecie tutaj wymyślać. Tutaj Jesteśmy mamy otwarci. informację, że jeden lęk to jest 1/1000 buki, tej z muminków. Moja chrześnica 3-letnia ostatnio mi powiedziała, jak ją odbierałem z przedszkola, że się strasznie boi buki, więc jak ona się będzie tej buki bała bardzo, to przekroczy jedną jednostkę lęku w pewnym momencie. No możliwe, tak. No tak. Więc dobra. Tak. Ale to wygląda- ciekawe, bo tak, oni się boją tego, bali się wcześniej, rozumiem, tego przewrotu. Po przewrocie, właśnie, no nie wiadomo, czy to teraz mieliśmy przewrót wojskowy, chyba nie. No ale rozumiem, że teraz bardziej się boją. A teraz znaczy, powinni wiesz się co, chyba to- mniej to- bać. To jest tak, też nie że rozumiem największy wyrzut jednostek lęku miał miejsce No. 2 kwietnia w wyniku zamachu na tego Władena Tatarskiego. Tego, wiesz, ze statuetką, która mu wybuchła i no, zmiotła go z planszy. I wtedy ten skok był największy. Później drugi, największy... czemu? No nie wiem, może nie lubią, jak im wybuchają w Petersburgu restauracje. Może wiesz, bo to tak pierwszy taki poważniejszy był temat, można powiedzieć. Ale poczekaj, co ma ta statuetka z tym przewrotem wojskowym, bo to też No, nie widzę wiesz, żadnego związku. No. No może się bali, że to jakieś, wiesz, tam walka bulldogów pod dywanem czy coś, no. I że to jednak nie Ukraińcy. To są jednostki Nie lęku, uwierzyli. to nie jest, wiesz, jakaś prawdziwa nauka. Ciężko tu się doszukiwać jakichś tematów. Chociaż nie wiem, no może jest. Może, nie może. No. Nieudany bunt Wagnera
był drugim co do Czyli wielkości. właśnie, to nie przewrót, tak? Czyli oni rozróżniają, tak? Że Wagner to bunt, tak? Mhm. No, coś takiego, nie? No i to dużo, tak? Znaczy tak, nie mamy skali, tak? No ale rozumiem, tam te 1500 mamy najwięcej, a Tak, tu mamy 1158. No to tak tak, tych buł dużo tak. było. No. Tak, tych buł było dużo, musiało się, wiesz, w mediach zaroić od płaczu i zgrzytaniu zębów. Natomiast podium zamykają pożary i Ale ja powodzie. nie wiem, ale może oni na Kremlu robili, tak? Że oni się właśnie... Aha, i że to przynajmniej najwięcej tych bóg było na Kremlu. Odpowiedzi było, wiesz, tam z okolicy Moskwy i Kremla, tak? Nie? Że przewrót... I zobacz, i zgadzałoby się tak, przewrót wojskowy. No Mhm, boją się, no. To może tak. budzić lęk. Po tym Petersburgu też, tak? No, też mogło, Mhm, nie? tak. No ale Bunt oni mogli to Wagnera. sami zorganizować, No. więc wtedy by się nie bali. No tak, no właśnie. Więc wygląda, że to może nie oni. Ale Te, potem, te słuchajcie, badania. Ej, słuchaj, jak będzie jakieś, wiesz, Tak? geopolityczne rozprawki na szczycie gdzieś i ktoś będzie mówił, to Rosjanie najprawdopodobniej, wiesz, któreś służby zrobiły zamach, a my mu rzucimy ten. Nie, bo ten indeks lęku wskazywał, że to na Kremlu się bali, więc to nie jest możliwe. Będziemy tu są Bóg Iskander, tak, jako... Co nie zrozumiałem. Jedna jednostka lęku, jeden strach do 0,1. No, Teraz tak. już zrozumiałem. Myślałem, że to jakaś Ale nie możemy taka powiedzieć. profesjonalna. Dobra, lecimy dalej z tymi lękami, bo mamy mnóstwo tematów, a siedzimy przy restauracji. Kolejnym etapem Tak? Ty jesteś w restauracji? wybuchu w restauracji. Kolejnym tak. etapem są pożary i powodzie w kraju, czyli wiecie, jakieś siły przyrody i tam jest 549 jednostek lęku. Czyli wyobraźcie sobie, że boicie się pożaru i powodzi, to teraz wyobraźcie sobie, że 3 razy bardziej lękacie się przewrotu wojskowego. W Polsce chyba nie mamy takich lęków. Nie. Pożar, Nie, to bez powódź, sensu. Znaczy, mi to się nie podoba, ten indeks. Mi wydaje się, że to pierwsze 3 to z Kremla są. To niemożliwe, żeby na Głubince tak wstaje, tak, ktoś popatrzy, nie, widzi tam pożar, mówi, tam niech się pali, tak, ważne, żeby nie było przewrotu wojskowego. No okej. Być może, Nie, no to wiesz, nie. być może badali w okręgu moskiewskim, no bo dojechać gdzieś na Głubinkę, no to trzeba, wiesz, wziąć, tak, wynająć tak. samochód, rozliczyć to paliwo daleko, a tak to się przeszli gdzieś tam w okolicach metra, no i zrobili badania, nie? Kolejnym poziomem lęku jest kontrofensywa ukraińska, czyli ustępuje przewrotom wojskowym, pożarom i powodziom. I co sądzisz o tym, Pawle? Bo my tak cały czas się ekscytujemy tą wojną, wiesz, Ukraina, Rosja, 24 na dobę, a w Rosji to jest zaledwie 4. miejsce. No wiesz co, wydaje mi się, że to właśnie jest w drugą stronę, że to wysoko, no bo jeżeli odetniemy, że tam te pierwsze, według mnie, no to są tak na zamówienie władzy trochę, żeby jednak to społeczeństwo pokazać, że ono się obawiało i że ono to będzie się jakoś jednoczyć w wypadku, kiedy byłby przewrót i tak dalej. No to myślę, że sporo jednak Rosjan zaczyna się obawiać tej kontrofensywy, szczególnie tych, co mieszkają na tych terenach, powiedzmy, przygranicznych lub na tych terenach okupowanych. No okej. I powiązany z tym jest kolejny punkt, który ma tam 400 kilka jednostek lęku. Opad nuklearny. No Czyli tak, oni ja myślę, tak- że wiesz co, oni się zaczynają bać tej kontrofensywy również w Moskwie ze względu na te spadające drony, bo jednak władza robi tak, że te drony mają uderzać w te jednostki. Znaczy część prawdopodobnie odniosła jakiś sukces, natomiast część miała uderzać w te, powiedzmy, obiekty wojskowe czy o znaczeniu militarnym w Moskwie, natomiast zostały strącone i zaczęły spadać na cywilne budynki. No i w sumie ja też bym się obawiał, nie? No i dobra. Jakbym tam mieszkał. Wiesz, co jest bardzo blisko lęku. A więc wiesz, tu może wpisali kontrofensywa, żeby nie napisać, że wiesz, ukraińskie Podbicia? drony, tak? Spadające Okej. mi na głowę, nie? Dobra. Myślę, że dobra. tego się tak mogą też bać, czy jakiś rakiet.
No i wiesz, no mogą się też bać, następny punkt, no to no swoich, tak myślę. Opad nuklearny, tak? Tak, no to tak, że No tak, tutaj no bo, reżim może się... Bo Rosjanie mogą sobie Mm. zrobić dużo krzywdy. I tu z tym się łączy kolejny punkt, bo myślę, że nad opadem nuklearnym nie będziemy się za dużo rozwodzić. Natomiast kolejny punkt Nie, jest czemu? niezwykle... A co chcesz jeszcze opowiedzieć? Nie wiem, no, myślałem, że może coś powiem. No to mów. No jak Ale to chcesz, wiesz, to... wtedy by nam tutaj mamy teraz 1070 widzów, to jakbyśmy mówili o opadzie nuklearnym, to może byśmy mieli na przykład 2000, nie? Ale ja mogę to połączyć bardzo fajnie, A proszę. bo zaraz obok opadu nuklearnego Rosjanie się bardzo boją zatrucia pokarmowego. Czyli, czyli gdzieś ten poziom lęków między wysadzeniem całego kraju i zmieceniem go i zamienieniem w pustynię jakąś, wiesz, promieniotwórczą jest to, że bimber będzie zatruty. No ale to słuchaj, to wiesz co, bardzo racjonalne, no na miejscu jakbyś żył w Rosji, no też byś się obawiał, tak? Kupujesz sobie taki Albo że cyd. tuszonka będzie zepsuta, nie? Nie, Czy no coś kupujesz takiego. takie piwo, wiesz, o smaku cydrowym, no i co? Mhm. I to twoje ostatnie piwo, nie? Tak, więc wiecie, lęki, schodzimy po troszku, ale blisko siebie są bardzo, Sens, no ludzie właśnie, no widzisz, przyznają mi rację, tak? Zatrucie tak, bardziej etanolem. przyziemne, nie? No, Tak. jest to, no, tak, no. Tak, więc Tak. to jest kolejny punkt na liście. No, No ale z drugiej strony, wiesz co, tamta jedna rzecz, bo na następnym liście punkt i ma tyle samo jednostek prawie lęku, to jest atak bezdomnych psów. Ja bym się jednak bał tego alkoholu z tych psów. Ty, a może te psy nie lubią pijanych Gdzie oni ludzi, więc robili wiesz, to? ale patrz, że to jest ten sam poziom, nie? Czyli jak idziesz po prostu naprany przez wieś, cię atakują psy. Tak, zauważyłem, tak? Mój tak samo szczeka, tak? Taki mam Tak, ten na mały, pijaków, a jak nie? widzi pijanego, No. tak? No. No ostatnio Więc- jak was widział, to szczekał, tak? Pamiętam. Tak. Więc tak, i to jest ten sam poziom, nie? Czyli to są ci sami ludzie. Oni się boją Tak. najpierw, że nie No, przeżyją, no. jak wypiją, a później Tak. jak już przeżyją, to że w drodze do domu zaatakuje ich bezpański Mhm. pies. To jest ten sam poziom lęków i to są narodowe, wiesz, to jest, No. jak to się nazywało? Narodowy Tak, i indeks wiesz co, lęku. może właśnie część na początku robili właśnie tam na Kremlu, a potem szli dalej, wiesz, w Tak. stronę Głubinki. I te Żeby ostatnie, no to są podbijać. lęki na przykład Głubinki, tak? Tutaj lęki Kremla, lęki klasy średniej i na końcu lęki Głubinki. Witamy fajnie to kapitanie. wymyśliłem. Co to jest drabina eskalacyjna? Tu się Paweł musi wypowiedzieć, Będzie. bo chyba Będzie. kot mu przebiegł po klawiaturze, jak zrobił zapowiedź. Będzie. Więc okej, ale my wracamy na razie do naszych lęków, bo to jest jeszcze nie koniec. Tam bardzo dużo się ludzie boją różnych rzeczy i Właśnie. kolejnym punktem jest nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Mamy, wiecie, ofensywę, przewrót wojskowy, opad nuklearny, nawet niech będą te psy. Następnym punktem jest inwazja ćmy cygańskiej. Tak, No, tych szachmat. w top 10 ruskich lęków. Czekaj, ja mam zdjęcie, bo może ludzie nie wiedzą, a to naprawdę jest stwór wyjątkowo krwiożerczy. O, No, pokaż. Aż To sobie jest- sam zobacz. to jest- Ojej, to jest top 10 lęków jakbym Rosjan. coś wypił i coś takiego zobaczył. Tak, bo to jeszcze jak upadniesz, to ci wyląduje przed No. twarzą, ty myślisz, że to jest wielkości psa, No, więc no. to też cię może ugryźć, nie? Oj, Więc, dobra, weź to zdejmij, strasznie to wygląda. tak, a fuj. Więc tak, moi drodzy, tak wygląda jeden z punktów na tej liście. Myślę, że jest bardzo ciekawy. No, to widzę, że poważnie piszecie, no samotności, no ale niestety, no nie było. Nie, oni się nie boją samotności. Widzicie, napije się człowiek, pobiega z psami, porusza się. Jest wesoło. Więc tego się nie boją. A my może zaraz... Ludzie piszą, że to jest motyl. A ćma to też motyl. Ja nie wiem, nie znam się. No tak. Ale nie chciałbym takich motyli mieć u siebie w pokoju, ani w okolicy.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Poprawcie mnie, jeżeli źle myślę, ale to No jest pewnie chyba się ta sama, jak zwykle ta spłaźniłeś, sama nie? gałąź I biologiczna. skompromitowałeś, no ale to No, piszcie, jak tak. się Mateusz skompromitował, to ja bardzo bym chciał się dowiedzieć. Dobra. I teraz tak. Ostatnim punktem na lękach, na liście lęków narodowych Rosjan, i to też nie uwierzycie, jest klęska rosyjskiego sportu na arenie międzynarodowej. Więc tak. No a u nas też się boją. No Ja ale nawet czasami nie wyłączam, jak jest. Co prawda mamy sukcesy, ale jak gra polska reprezentacja w piłkę nożną, to mam też takich kilka lęki. i nie włączam wtedy. Więc to rozumiem. Ale wiesz, no ale w top 10 wszystkich lęków, jakie sobie możesz No wyobrazić, wiesz co, żyjąc nie w Rosji. wiem. Jakby zrobić top 10 w Polsce, czy by ktoś nie wpisał. No dobra, Kompromitacja polskiej piłki No okej, no to na trzecim miejscu. wymyślmy teraz top 10 lęków w Polsce. Czego możemy się bać? Wojny? A, tak, Tak? poważnie, tak? Tak, no tak poważnie. No. Wojna? No daj drugi jakiś. Bieda? No drugie to wiesz, to żona teściowa, tak. Tak przy ziemi. No, No. to już bardzo idziesz ten. Dobra, No. to nie będziemy robili top Nie. 10. Ciężko będziemy myśleć. Widzę, że to się boisz w tym kierunku. Tak, iść, już tak? się Potem- już potem się będzie pocę. ciężkie, powiesz, że powiesz, kochanie, na drugim miejscu byłaś. Kierunek drugi i twoja mamusia Top też. 3. Twoja mamusia też, tak. Miejsce, srebrny i złoty medal. To znaczy i brązowy medal. Brązowy No to- i srebrny, tak. No to tak, no to wiecie, no to dla mnie to te wyniki są dosyć abstrakcyjne. Nie ma na przykład mobilizacji, nie ma na przykład Nie ma. niemożliwości spłacania jakichś finansów, A wiesz nie co, ma może to było... choroby. Ty, ale może tam było tak, tutaj możecie, a tu takie jest zakazane, tak? Mobilizacja. Albo były tylko do Nie? wyboru, że oni wpisali Albo do wyboru 10. miałeś, nie? Tak, że i musiałeś od 1 do 10 sobie wpisać, nie? Czego się boisz najbardziej, że nie wymyślili wszystkich. No i stąd te psy i te ćmy. A, i wiesz co? I to wtedy by wyjaśniało, dlaczego ten bunt i ten przewrót są tak wysoko. Mhm. No bo nie wiadomo, kto i na czyje zlecenie robi to badanie. No więc wiesz, bezpiecznie wybierali. Mhm. Ale to Kazali, wiesz, uporządkować na przykład, żeby każdy przygotował top 10, nie? No to tam, wiesz, to zatrucie normalnie byłoby wyżej, no ale Mhm. żeby tak nie było, że się nie boją tego przewrotu, to wiesz. A ja mam umieścili jeszcze, to na ja mam początku. jeszcze informację, co było najczęściej w mediach z tych lęków w ostatnim kwartale. Pierwsze miejsce oczywiście Wagner. No to chyba na całym świecie, bo to się działo. A na drugim No miejscu grzali była ten temat, grzali. Tak, a na drugim miejscu była ćma. Ćma. Poważnie, ja to czytałem, co wziąłem jakąkolwiek gazetę rosyjską, tam była ćma. Nie było chyba przez ostatnie 2 Tak. tygodnie innego tematu. Wyobraźcie sobie, otwieracie Potwierdzam każdą za to. gazetę, a tam jest o ćmie cygańce. A ja nie czytałem, czym ona groziła im. Nie wiem, jakimś nożem, w sensie co te ćmy robią. Że No, to ale było wygląda aż tak. strasznie, daj spokój. Ale nie, ale było tak, że nie wiem, jakieś uprawy zjada, nie wiem, porywa To dzieci. szkodnik jest, tak. Aha. Tak, porywa dzieci. No Tak. wiesz, no to I alkohol, wiesz, zatruwa. tak, zatruwa sika do alkoholu, więc nie można później pić. No okej, no to najczęściej Wagnerowcy i ćmy byli w prasie, mediach i tak dalej. A nie tam, że wiecie, inflacja jakaś, czy kredyty. Ale wiesz co, nie bo to spłacają. taki, wiesz, ten temat tą ćmą, bo oni z tego co pamiętam, to ćmę, to mają chyba już od zawsze, tak? Nie wiem. No stonka z- była jakaś kiedyś, nie? Czy Co? w Polsce była stonka? Tam były komary. Nie, to mi się wydaje, że to jest jakaś normalna rzecz, oni zrobili sobie tak na lato, nie? Mhm. No okej. No to zamknijmy ten temat, ale O, i otworzyłem sobie, tutaj piszą, że to jest motyl, a więc kurczę. widzisz? No. A chciałem ci powiedzieć, że na przykład czego nie było czego nie było? Aha, pożary i powodzie, nie?
było pisane tak rzadko, Mało. tak, że nie załapały się do w ogóle takich poważnych indeksacji, jeżeli chodzi o ilość newsów. Więc nikt się tym nie interesował. A, właśnie, to chodziło o to, że nikt w to nie klikał, nikt się nie interesował. Ćmą byli zainteresowani wszyscy. Chyba wszyscy się zastanawiali, o co... No wiesz, to jest pytanie, co było najpierw. Czy najpierw była ćma, czy najpierw było pisanie o i strach, czy też, wiesz, czy w drugą stronę, tak? Czyli trzeba było wywołać strach tą ćmą i się po to pisało, nie? No to jest No okej. odwieczne pytanie każdego reżimu, tak? Czyli Co wiesz, było straszysz, pierwsze, ćma czy Tak, pożar? no. Tak. Okej. A czego się nie boją i w ogóle o tym nie wspominali? Komorników się nie boją. A powinni. A powinni, bo wchodzą nowe przepisy. Chcesz opowiedzieć, czy ja mogę w skrócie opowiedzieć? Wiesz co, zacznij, bo w sumie miał być artykuł, ale się wyłgałeś z niego. Znaczy nie, napisałem, ale stwierdziłem, że poza tą jedną częścią nie jest jakiś fenomenalny. A to jest dosyć moim zdaniem ciekawa i ważna informacja dla wielu Rosjan, tak? Szczególnie tych, co mają kredyty, chwilówki i tak dalej. No bo okazuje się, że nie wiem, czy ktoś pamięta, jak u nas wyglądały windykacje i różnego rodzaju firmy windykacyjne w latach 90. Jak ktoś pamięta, to niech to piszcie. No w każdym bądź razie w Rosji będzie, tak nie będzie. Jak w latach 90. w Polsce, będzie gorzej. Ja nie potrafię się przestać uśmiechać na to. W sensie będzie coś takiego, że komornik będzie mógł sobie wymyślić jakiś pseudonim i pod pseudonimem kontaktować się będzie mógł z dłużnikiem. Więc to wiecie, to już jak w wrestlingu, nie? Że wybierać Undertaker albo coś. Przyjdzie po twoją duszę, jak nie zapłacisz. Killer. Nie wiem, no w każdym bądź razie. I jest taka możliwość, została już wpisana do ustawy, że mogą się komunikować za pomocą komunikatorów. Tak, czyli na Telegramie, tak, bo to z grubsza jest główny tyle. Tak. Telegram, SMS, MMS, chyba MMS-ami będą mogli też, wiesz, tak, można. Jakieś takie, wiesz, groźne gify. Na przykład ktoś sobie Tak się wybierze obraca, jakiś... taki zły jest, nie? Albo coś takiego. Oddaj kasę, nie? I tak 600 razy dziennie, oddaj kasę. Nie, tam jak ustalili tą liczbę tych telefonów. Jest szczegół, że jak odpowiesz na SMS-a, to w ten dzień już do oporu mogą walić, nie? Więc tak. Jak ktoś, czy to ta pani jakaś tam, ona tak, oddaj kasę i 600 MMS-ów takich. Dzwoni do ciebie pani, wyświetla się pani, śmierć przyjdzie po ciebie. To będzie po prostu cudowne, nie? Ale też u nas jest to uznawane za, chyba my mamy jakieś RODO, tak? Czy coś? To nękanie jakieś też możesz... Stalking, tak. No można pójść za to do tak. więzienia. W Rosji nie. O, tu jest napisane, to jest świetne. Czekajcie. MMS ze zdjęciem wychodzącego ze szkoły dziecka. No to już grubo, Tak, słuchajcie, jedziemy czarny humor. I kto to wysłał? Undertaker. Oj, ale to... Za telefon nie zapłaciłeś. Tak, urwiemy dziecku nogę. Wiesz, jakieś takie... Nie. Teraz to pewnie nie. To już są groźby. Ale myślę... No okej. No słuchajcie, no ten biznes w każdym bądź razie będzie, myślę, że będą mieli sporą ściągalność, tak. Tak, no ja myślę, że po prostu tam będą było właśnie takie ciekawe, historie. wiesz co? Ciekawe było uzasadnienie, nie wiem czy czytałeś, No, czytałem, skąd te pisałem, pseudonimy. Żeby chronić tych, którzy ściągają te długi. Tak, bo oni się boją. Żeby ci dłużnicy nie nastraszali ich, bo to jest mega zabawa, nie? Ty przychodzisz, oddaj kasę, bo jak nie, to coś tam, nie? A ten wyjmuje ci strzelbę i no a co ty mi zrobisz, nie? I chyba taka jest zabawa. No i wtedy jak masz pseudonim, to cię nie zastrzeli. Jak masz pseudonim, to...
No tak, bezpieczny. ale to jest jaka to jest głupota, nie? Wiesz, tam przychodzisz i mówisz imię, nazwiskiem, to dostajesz z kuszy i Dostajesz miotacza ognia. kulkę. Nie? Tak, wiesz, bo była ta historia, że z kuszy ktoś strzelił czy coś. Tak, To jak tak. przyjdziesz pod pseudonimem, to tak jakbyś miał taką To nie. niewidzialną tarczę, nie? To śmierć, albo to jakiś Undertaker. No to dobra, to No tak, okej, tak. to teraz zapłacę, tak. Więc to się może gdzieś tam przy tych MMS-ach czy coś sprawdzi, no ale tak, to tak w sumie średnio w wizycie domowej, nie? No bo i A tak w ogóle trzeba te pieniądze jakoś ale- fizycznie, nie? A może ale nie słuchaj, ale fizycznie, wyobraź no sobie, może teraz już przeleją. mówię, ale wyobraź sobie, bo teraz już sobie całą historię dorobiłem. Wracają ci ludzie z wojny. Z No. PTSD i tak dalej. Tak, tak. Te wszystkie kredyty, które mieli zamrożone przez rok, teraz są odmrożone, a oni na przykład, wiesz, są kulawi albo mają niesprawną rękę, ale w mózgu bigos, nie? Wiesz, całkowite. No, tak. I przychodzi ci tu jakiś koleś, że on chce ściągnąć od ciebie Nie, 2000 myślę, że jest rubli. inaczej. Wiesz, dostaję takiego SMS-a. Pani śmierć dzisiaj po ciebie przyjdzie. No to odpowiada. No to przyjdź. To czekam. Albo tak, Czekam. I wtedy wiesz, ona do oporu tam wysyła, nie? A on mówi, dobra, to jutro Tak. o 11. To jutro, no to Albo, albo w samo południe i wiesz, tam Rostów, jakaś długa ulica i wychodzą jak rewolwerowcy. Ten komornik i ten, który nie chce się dać z tego. Więc wiesz, jak to opowiadamy, to jest śmieszne, ale jak pisałem artykuł, to takie było nudne w sumie. No, nieśmieszne. No, więc na pewno będzie to No, w sumie ciekawy mało proces. artykułów właśnie na ekonomii Rosji jest śmiesznych, tak poważnie staramy się pisać. staramy tylko się dzisiaj poważnie. jesteśmy niepoważni. No to jest wtorkowe, nie? To tak, żebyście wiedzieli, że to po prostu dajemy sobie upust. A zacięło live'a, bo matka jest ze mną. Co? Rozumiem. Dobrze. Ja nie. Dobra. Ale to czekaj, bo teraz byśmy musieli chyba zmienić styl, bo ja chciałem coś o Bacce opowiedzieć. A, czyli poważnie będzie. No dobrze. Nie poważnie, tylko ten obrazek chciałem zmienić. To zmieniaj. Proszę bardzo. To dobra, bo to będzie chyba Geopolo, nie? A Geopolo to, no mówiłem, że poważnie. No tak. No, Geopolo to jest bardzo poważny program. Tylko, kurde, nie, musimy się cofnąć. To jeszcze Bo raz. Od początku. Bo ja zapomniałem. Nie, dobra, ale to już zostawimy przy tym, bo ja zapomniałem o tym. Jak jesteśmy jeszcze a przy to miało Rosji. być w tej ostatniej części rosyjska dusza. A to wyjedziesz, już pomieszałem. No dobra, no to niech leci. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co tu jest napisane, więc jest to reklama, taki wiecie, clickbait, jak jest u nas na stronie, że wiecie, tam maść sobie jakąś kup czy coś, a tu jest uzupełnij ankietę i zarabia jej 250 000 rubli. Oferta przeznaczona dla obywateli rosyjskich. Czekaj, bo jak ktoś może znać rosyjski, to sobie może przeczytać. Teraz zdjąłeś. Nie, no to Czekaj, postawiłem jeszcze raz. Dobrze. I No, tutaj się ten. Tak. Teraz macie. Z No, to grubsza. na dole jest, tak? To właśnie, bo zasłoniłeś, ktoś mógł myśleć, bo to jest napisane tylko że dla Rosjan, nie? I No ktoś tak. mógłby pomyśleć, że to też. To nie, to dla Polaków nie. Dobra, i słuchajcie, wchodzicie, wypełniacie, myśląc, że to jakiś hajs jest, a podajecie swoje dane, wiecie gdzie? No do wojenkomatu. Nie? Więc kasa się może zgadza, natomiast to nie jest za wypełnienie ankiety do końca. Żona może będzie zadowolona. Tak. Tak. I może dzieci też. No niemniej. Tak. Niemniej Ale- ja bym nie wypełnił. Ale ja ci powiem No to ja. coś, co ktoś napisał pod tym postem, jak to wrzuciłem, że jakiś czas temu wyciekła jakaś bardzo duża baza Rosjan. Wiesz, imiona, nazwiska i tak dalej. A to ja mówiłem o tym. No i ktoś po prostu może sobie wejść i tam uzupełniać takie rzeczy. Zrobić im na Wiesz złość. Co? Bo teraz już przestali. Ukraińcy jakiś czas temu zrobili taką akcję, że wysyłali te takie wyzwania mailami, żeby zrobić zamieszanie. Tylko już przestali, no bo nie ma tej następnej takiej dużej fali, tak?
Mhm. Natomiast no, jeżeli będzie, no to jak znalazł, tak? Czyli oni wtedy będą uzupełniać, ktoś znajdzie sobie Mhm. taką tą. No i Mhm. jak się wtedy odwołać od czegoś takiego? Znaczy, No bo co, no wiesz, dlaczego mnie pytasz? dywagujemy nie sobie, nie? pytaj, No po to prostu wiesz, co jestem? jesteś W sobie jakimś wojenkomacie tam pracuje, czy o co chłopkiem chodzi? O co ci rozchodkiem, chodzi? dostajesz jakiś bilet i ci mówią, że uzupełniłeś ankietę 2 dni temu. I co ty wtedy możesz zrobić? Chyba nic. No nic. Po prostu taki parszywy Możesz, twój los. nie. A jak Nie był masz, indeks lęków, to nie podałeś tego lęku. Tak. I oni nie są świadomi Ja tego. myślę, że to bardzo prosta jest odpowiedź. No, nie masz szczęścia, masz pecha. Mhm. No, jak masz takiego pecha, no to jakiegoś Najpewniej wielkiego szybko sensu nie zginiesz. ma żyć, tak? Nie? Nie no, brutalny żart, no ale jest to wielka niesprawiedliwość, ale możliwość taka istnieje. Jak najbardziej. Tak. Więc Ale miało być o baćce teraz. tak, miało być o I Baćce. Geopolu. Geopolą. Baćka na Białorusi zarządził, że pracownicy sektora rolnego nie mogą odchodzić z pracy. Tak. I to na Białorusi kiedyś działało, tak, myślę 150 lat temu. Więc jeżeli obsługujesz dojarkę czy kombajn, ale nie lubisz swojej pracy, albo myślałeś, że właśnie kończysz, nie wiem, kurs informatyczny i będziesz, nie wiem, tam pisał jakieś kody, Między No. tą dojarką, tak. Mhm. no to nie, będziesz obsługiwał dojarkę, aż Baćka pozwoli ci odejść, gdyż właśnie zostałeś niewolnikiem. No bo Chłopem pańszczyźnianym. chłopem tak, pańszczyźnianym, wolał, więc, tak. więc no bo tak, no bo jak to inaczej nazwać? Jeżeli ty nie możesz odejść z pracy, tylko jesteś przymuszony i kierownik nie może ciebie wyrzucić z drugiej strony, bo to też działa w obie strony. Ty nie możesz odejść, ale kierownik nie może ciebie wyrzucić. Ja myślę, że to świetnie działa, jeżeli chodzi o, wiesz, zaangażowanie w pracę. Tak, To jest bardzo są świetne. zaangażowani wszyscy. Mhm. Tak. Wojtek się pyta, gdzie jest piosenka Geopolu. Dlatego to wyłączyłem, żeby nie... Nie chcecie, tak? No spadnie nam wtedy do 10, tak? Liczba widzów. tak. Jak Chyba, zaczniemy że śpiewać. wiecie, jakieś grube tipy pójdą, to Tak, się jak zastanowimy. my się sprzedamy, tak? Jak tutaj. A propos, przerwa na reklamę. Właśnie, tak. Słuchajcie, udostępniłem dzisiaj post na Twitterze, gdyż wycinki z Zamroziło cię. tych live'ów, nie, ja siebie widzę, jestem płynny, Mhm. ze względu na to, że wycinki z tych live'ów są na Instagramie, są na TikToku, jest kanał na YouTubie, jest strona i jest, co jeszcze jest, i są Twittery nasze. I taka prośba, abyście dali suba w tych wszystkich miejscach, bo chcemy zrobić jakieś zasięgi, żeby więcej ludzi wpadało na te nasze podcasty. Tak. Więc Chodzi o wejdźcie, to, że to jest Mateusz święty post. Tak. Dasz mi Chodzi o to, dokończyć? że Mateusz Dasz mi przez cały. dokończyć? Nie. No. Nie, bo chcę, żeby już przejść do następnego tematu. No dobrze. No okej, ale to tak, jak możecie, to dajcie tam po subie gdzieś i polećcie, żeby to nam się kręciło i żebyśmy mogli z tego czerpać fan i żeby was było więcej i by było fajnie, nie? Mateusz 2 tygodnie to Dziękuję. robił. Jeżeli nie będzie subów, to będzie mu bardzo przykro. Naprawdę, słuchajcie. Zamiast kontentu mówił, nie, musimy być na Ja nie mogę pisać Pytałem artykułu. się po co, tak? Nie, Ja nie mogę. możesz pisać, tak, tak. Musiałem pisać Ja muszę artykuł to za robić. niego. No. Tak. I się A więc słuchajcie, suby jak najbardziej, ja będę miał wtedy święty spokój i Mateusz może zacząć w końcu pracować. Tak, jak na Białorusi. Dokładnie. Okej, i coś jeszcze o tym Baćce powiemy, bo w sumie tam się kroi taki dosyć dobry biznes. Może chcesz zainwestować? Biznes turystyczny. Ale w turystykę, bo tam są takie, widzę, takie dwie gałęzie, myślę, gospodarki narodowej, które się będą świetnie rozwijać, tak? Rolnictwo, oparte o siłę roboczą, przymusową. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. No i druga gałęź to turystyka. No, tak, bo przyjechało tam dużo Turystów z turystów, Rosji. którzy są bogaci, bo pracują przy kopalniach diamentów, wiesz, wysokie kontrakty Tak. i te pieniądze gdzieś chcą wydać. I oni chcą wydać je na przykład w Warszawie czy Rzeszowie.
Ale No, chcą cholera, przyjechać do Polski. tak, Baćka ale, nie pozwala podobno na razie, ale ale nie ma właśnie, bo nie ma tego połączenia, nie ma takiej firmy turystycznej, która by mogła to w jakiś sprytny sposób zorganizować. I tu jest nisza na rynku, ja wyczuwam, bo oni bardzo chcą, a Baćka mówi, że to powoduje w nim lęki. Widocznie nie mają zbyt dobrze rozwiniętej tej branży turystycznej. Ale takie te lęki, o Zorganizować. których my mówiliśmy wcześniej, te takich Lęki. ileś bu... Lęki. Lęki. No tak, też mówiliśmy. No tak, no to ileś tych buków. No tak, tak. Nie wiem, czy to te same, bo na właśnie. Białorusi... Ale może to pytanie inne ile, były. nie? No bo to wiesz, nie wiadomo, czy dużo tych lęków, czy mało, nie? Tak. I on odpowiada za siebie, czy za cały naród? Nie, no wiadomo, że za naród. To cały naród się białoruski teraz lęka, myślę. Tego, że oni tak... No bo on to naród, to wiadomo, tak, to myślę, że wiadomo. Więc ja myślę, że Ale tam... ludzie piszą, słuchajcie, że już masz rozwiązany temat, jest PKS. Leci z Suwałk do Rzeszowa. To tylko do Suwałk muszą, wiesz, nie? I potem już Aha. do Rzeszowa ten. Wsiądą i ten. No i tak w sumie, wiesz, z wiedzą dosyć Tanio dużo. wyjdzie. Tak. No tak, tak. Więc okej. Ale tu, słuchaj, ktoś pisze, że w HR-ach pracowałeś i że cię widzieli. Ja myślę, że to chodzi o historię realną, Pawle. Tak? A, okej. Nie Pani HR-y, nie? A pani Monika jest z WP. Może ty czekaj, może ty jesteś Czekaj, coś czekaj, bo- winny, Ale czekaj, bo to jest HR. że cię widziała w HR-ach w zeszłym tygodniu. Co ty robiłeś Ale, w zeszłym ale tygodniu? słuchaj, właśnie to w WP, czyli ja byłem A, na rozmowie, HR-ach. żeby zatrudnić się w wirtualnej Polsce, na to wychodzi. A. I popatrz, i byłem w Warszawie. Byłeś. I Tak. nie powiedziałeś, nie przyznałeś się, że do wirtualnej pojechałeś. No nie powiedziałem, nie? A przyjechałem, tak wiesz, tuż przed A więc występem. jak zobaczycie niedługo jakieś artykuły w wirtualnej Polsce Mateusza, to nie bądźcie zaskoczeni, bo to jest bardzo prawdopodobne. Pani Monika mnie sprzedała w tym momencie. Po prostu Udało się. sprzedała. Tak, idźmy dalej. Słyszałeś o nowych samochodach? Jak wyglądają? No miało być Geopolo, samochody. Ale miały Geopolo być- zostaw na koniec. Dobrze, no dobrze. Samochody widziałem, takie fajne, Tak, terenówki Takie. O, rosyjskie. No, Tak. bardzo ładne, super. to jest Prawie jak Toyota. Łada takie Vesta rawki, nie? NG. Łada Vesta NG, proszę pana. Bardzo ładna. Elegancka. Tak, Łady te Westy wjeżdżają już na salony do sprzedaży. Tylko jest. Ale nie biegnijcie, bo to w Rosji wjeżdżają. To u nas niestety nie można jeszcze. Więc spokojnie, spokojnie. Zatrzymajcie się i wróćcie przed ekran, gdyż one mają pewien defekt. Nie są niektóre wyposażone w pełni. Wiesz, tam zabrakło takich elementów jak licznik, jak jakieś tam, wiesz, elementy, No ale po co ci licznik? systemy nawigacji, jakaś taka elektronika. Nie, wiesz, systemy nawigacji w Rosji, no daj sobie spokój. No, Niepotrzebne. wiesz, ale nie dużo tych samochodów ma takie braki. Wiesz? Tylko Tak? 70%. Patrząc na ich teraz przemysł obronny, słuchajcie, no to myślę, że to mało. No tak. Bo ja dzisiaj chyba coś mi puszczałeś, nie będę tutaj cytował jaki to był program, ale ja czytałem, że Rosjanie mają 3000 czołgów jeszcze w magazynach. Mi się trochę... I że je wyremontują Nie, w tam tym było, roku. że chyba 10, ale że 3 dadzą radę wyremontować. No i się uśmiałem, tak. Tak. Bo Ale myślę, że te... Znaczy ja nie wiem, czy cokolwiek wyremontują, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, kto będzie tam remontował, szczególnie te 55. A już mówiliśmy dlaczego. No jeszcze jest jedna rzecz. One stały w większości na dworze. Więc tak przez tyle lat. Tak, więc się nie nadają. Większość nie ma silników, ale to tam mały szczegół. Ale wiesz, kto nie ma jeszcze silników? No, O, Łady? O, o. to też nie ma? To jak lat? Poczekaj. Wiesz, To jest- co, mnie to jest- teraz wiesz co? rozwaliłeś. To jest specjalny raport od naszego tajemniczego tego agenta. Agenta. JR2, który JR2, świetne tak, mamy, rzeczy tak, w Rosji zawsze takiego. wrzuca. Mhm. I to jest zdjęcie z samolotu regionalnych linii lotniczych Aeroservice, które przestały latać od 20 lipca.
Całkowicie. Ty, może wzięli z nich i teraz do tych czołgów wsadzają. To będą latające czołgi? Ja myślałem, że to miał Nie być wiem, mem no. z tym takim, wiesz. Ja widziałem takie animacje, ale nie wiedziałem, że to jest prawdziwy projekt. Nie, no to, bo wiesz co, 3 dni temu ktoś mnie zapytał, mówił, ty tyle pisałeś o tych samolotach i tam się nic nie dzieje. No to jedna No ja linia widziałem, że właśnie jakieś informację koło tam zamieściła. ostatnio się zepsuło. Tak, tak, no ale to koło. Śrubki wypadają. A tak to by się takimi rzeczami jak jakieś Są drobnice, koło, to- nie? Ale jak już cała linia... No i startował przestaje na latać, tym przybitym kole, no ale spoko. Nie, no lądował chyba, tak mi się wydaje. Startował. No to okej. Więc ty zaglądasz w telefon, a ja puszczę tu No. pewne żądania od pracowników ekonomii Rosji. Proszę. Bo nie wiem, czy widziałeś gazeta Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, mówi, że niektóre firmy to wprowadzają. Ja chciałem ciebie zapytać, czy Czy będziesz w miał najbliższym- przerwę, tak? w najbliższym czasie przewidujesz jakieś Czy takie będziemy przerwy? mieli? Ale Tak. taką wspólną, słuchaj, czy tak każdy sobie? Nie mam pojęcia, ale jako Właśnie, bo w Agorze to mają taką... Bo rozumiem, że skoro jak ten, to w Agorze mają taką przerwę. Pozdrawiamy dziennikarzy tutaj, Agory. Pozdrawiamy. Zazdrościmy. Tak, my nie mamy niestety takiej przerwy i się nie Nie. szykuje. Paweł, zabrania mi się nawet rozbierać. Nie, to znaczy, no ja jestem ciekawy właśnie, czy to są takie samotne te przerwy, każdy we własnym gronie, czy takie na przykład Nie wiem, to jakieś trzeba być większe? zatrudnionym chyba w jakiejś większej prasówce czy No coś. niestety, no media nas nie chcą tak, te wolne, a więc My szkoda. No musimy byśmy, jakbyśmy pracowali, no to byśmy mogli potem na przykład wam zdać. Ale to też Jak jest, to wygląda? że tak powiem, informacja dla was, bo wy nie wiecie, jak się świat zmienia, być może wam się przerwa należy, a nie macie No, o tym pojęcia. Tak, bo to wiesz, kiedyś był... Ja wiem, kiedyś były przerwy na papierosa, pamiętasz? Tak. A teraz ludzie nie ma. palą, to muszą No, wymyślić, co zrobić, mało pali, no, a potrzeby nadal są, nie? żeby po prostu odpocząć od tego Excela, wiesz, oczy, żeby się odprężyły. No tak. Więc, Od razu się, wiesz, wilk z Wall Street we mnie obudził. To można coś wtedy, wiesz, tak. jakoś na rynek bardziej, to dla maklerów, tak, to dobre, tak myślę. A więc nie tylko dziennikarze, ale również maklerzy. To. Dobra. Ale I my ani nie jesteśmy maklerami, ani nie jesteśmy dziennikarzami, a więc się nam nie należy. Przykro mi, Mateusz. Tak, ale wrzucamy wam... Musimy przejść do następnego tematu. Musimy przejść jak najszybciej. I wracamy do Geopolo, czyli naszych dywagacji. I mamy 2 newsy w tym tygodniu. I Dawaj. który robimy pierwszy? Doktorze. Serwisanta tych drabin, czy... Serwisant drabin, tak, bo tutaj prosili o tego serwisanta drabin. Tak. No słuchajcie, no sytuacja wygląda tak, że pewien doktor napisał książkę i wydaje się, że Rosjanie przeczytali tą książkę, bo nie wiem, czy jak gdyby zauważyliście, bo temat jest, myślę, że bardzo poważny, bo tak jak ja obserwuję wojnę i tą inwazję rosyjską, to w mojej ocenie największym problemem w tym momencie reżimu i Rosji to jest to, że oni cały czas po tej drabinie wchodzą. Tak. Nie? Czyli na przykład jak pamiętasz na przykład co było z gazem, nie? I tam był ten szantaż i oni tak coraz wyżej, tak? Najpierw tam przerywali, potem zakręcili, a potem wysadzili tą rurę, nie? Tak. No więc wiesz, tak co prawda są jakieś tam plotki, myślę, że niepotwierdzone, że to inna nacja im wysadziła, no niemniej no wydaje się, że wiesz, że za każdym razem wychodzą po tej drabinie i powodują to, że te kraje zachodnie, one by nie chciały wychodzić tak wyżej, nie? Jakby w którymś momencie by się ci Rosjanie na przykład zatrzymali, powiedzieli, my tam chcieliśmy tam ten Donbas tylko zająć, tam wycofujemy te zabawki, zabieramy, wracamy do siebie. No to nie, oni mówią, że tam zajmiemy tą Ukrainę, jeszcze Polskę, jeszcze tak ten Londyn, Paryż ostatnio chcieli tak tymi nukami. I za każdym razem tam, wiesz, podbijają tą stawkę, nie? No i przez to, że podbijają, no to
tak ci Niemcy, Dochodzimy już do takiej... co mają zrobić, nie? No muszą chociaż tak, no nie chcą wyjść, tam podnoszą tą nogę, tak, no są na tym drugim stopniu, no patrzą, no Rosjanie już tam, wiesz, tam prawie na szczycie, tak? Ja widziałem kiedyś No i takie wtedy wiesz. pokazy, jak ktoś wchodzi na taką No. bardzo wysoką drabinę i później skacze do takiego basenu. Takiego on wygląda... To na oni taki są już lód. blisko tego, tak. Oni już tam gdzieś, już na tej trampolince Tak, powoli na skaczą, nie? eskalacyjnej drabinie, tak. Tylko No i, jest tak, woda no i w tym ten Olaf, tak, z tym hasłem, wiesz, oni tam na tym, nie? Tam Macron tam już nawet mówi, odsuń się Olaf, ja tam trochę wyżej chcę być od ciebie, nie? Żeby nie było, tak, że my tam, no bo zobacz, Rosjanie tak wysoko, no to a my tutaj tak nisko, nie? No i każdy tak, zobacz, no Amerykanie też by tak nie eskalowali, tak? Nie wychodziliby tak wysoko. Bo Amerykanie idą tak ze 2 szczeble niżej. Tak mi się wydaje, wiesz. Niż Niemcy? Że Ruscy, nie, niż Ruscy. A, Że no oni to wiesz, właśnie, że, tak. że wiesz, że wszyscy idą tak No. z tyłu. Nie, wy Ruscy idźcie sobie, idźcie, my tak. Nie, no bo jak wy zobacz, tam tak 3 pół piętra, roku my tak temu 2. jakieś tam, wiesz, te samoloty, przecież Polska chciała, pamiętasz jakie było, nie? Że tam migi, nie? Że tam wojna wybuchnie i tak dalej, nie? No to No bo Rosjanie tak to myśmy wyeskalowali. chcieli prześcignąć ich No. na tej drabinie. No to inna sprawa. No, ale oni wtedy niżej byli, nie? Ale wyszli wyżej, no i wtedy co? No i wtedy zobaczcie, nie? Ale A to- co się stało? Ale No stało to- się, że teraz no my zastanawiamy się, już prawie sklepnięte te F-16, nie? Jeszcze rok temu, no to tam, nie? A Że więc ta ja mam drabina taki powoli się jakiś kończą pomysł, szczeble. słuchaj, żeby może coś zrobić z tą drabiną. I może ten autora tak gdzieś... Wiesz co, nie ale wiem. czekaj, bo a propos autora, on No. przewidywał poza drabiną trzecią wojną światową, jakieś nuklearne tematy. I cholera, jeżeli to Ruscy czytają, To groźnie brzmi. to to go nie. trzeba sadzić do szafy, bo kurczę, on za dobre rzeczy Więc jak podpowiada. ktoś wie, tak, tam jest, gdzie on ma tą daczę, tam zamknąć tego i Tak, No. tak. już lepiej, żeby wtedy być może ta drabina zostanie schowana, mam taką Proszę nie podpowiadać Rosjanom, bo oni się z tego uczą. Tak, Tak. więc... Ale widzimy to. Widzimy to od 1,5 roku. Tak, po widzimy, że prostu oni na przykład tą jest ekonomię to takie- Rosji tak mocno czytają. No bo zobacz, no tak samo, nie? No, zobacz jak na przykład to, co dzisiaj pisałeś. Świetny moim zdaniem artykuł, co również przewidywaliśmy, czyli zabór tego mienia zachodniego. Mhm. No to jest też jak gdyby, wiesz, tylko teraz Tak, na tej i to jest też drabinie taki- ekonomicznej, nie? Tak. Więc tak. ogólnie ta drabina to mi się, wiesz, No ogólnie tu jest ta bardzo podoba, wojskowa, tak, tu jest ekonomiczna i w sumie one, wiesz, muszą o siebie się opierać, nie? Bo bez No. tej ekonomii to ta wojskowa leży w tym momencie. Ona się wypierdzieli, więc muszą iść równolegle z tymi drabinami, żeby to miało taką stabilizację, nie? No mądrze to teraz wymyśliłeś, tak. No i to na bieżąco, patrz jaki błysk. Chłopie. 22 ja dalej jadę, nie? Tak. I No, w każdym bądź razie tak wyeskalowali, no, że teraz, no nie wiem, co Zachód będzie musiał jakieś może pieniądze dać więcej Ukrainie, no. No nie wiem, w No każdym zobacz, bądź razie, no zabiorą im pieniądze, tak, znaczy kupią, no bo to chyba ma być tak, że za symboliczne ruble mają wykupić zachodnie majątki, tak. czyli do tej pory mówili, nie, że tam te firmy zachodnie, które działają w Rosji są bezpieczne i tak dalej. Nawet jeżeli one wychodzą, no to zachęcali, żeby zostali i tak dalej. Co prawda kolejka się zrobiła, tak zachęcali, że kolejka się zrobiła na 8 lat. No a teraz chcą rozładować tą kolejkę, czyli zrobić taki quick lane, nie? Żeby tak te wszystkie firmy, jedna ustawa i wtedy już nie będzie problemu, bo już nie będzie jest. nic. Tak. Tak. No i teraz wiesz, wyobraź sobie, że taki właśnie Macron czy Olaf no przyjedzie, przeczytają w Komersancie, tak, że ich majątki już nie są ich, nie, zostały kupione przymusowo. No i co on Za powie 10 tym czy swoim 20%. przedsiębiorcom? No tak, muszą też wejść po drabinie, nie? No będą musieli wejść, coś zrobić, nie? I tak naprawdę samo nakręcająca się taka przepowiednia, nie? Ruscy za mocno licytują, no bo oni licytują wabank, tak jakby cały czas. Tak, dlatego ja jestem za tym, żeby tą drabinę, bo przez tą drabinę, jakby tej drabiny nie było, no to nie byłoby niczego wtedy, ani wojny, ani tego. Ale ja z tobą rozmawiałem i ty masz inny pomysł dla ruskich, ale tego nie mów publicznie, bo on Nie, jest nie, logiczny. nie powiem. On jest logiczny i nie ma powiem. co podpowiadać. Natomiast powiem. mamy drugiego doktora jeszcze. I on, Tak. mam wrażenie, że jest świetnym agentem podwójnym. Agentem, podwójnym, tak. Wydał wszystkich swoich wyznawców.
Znaczy, może opiszmy, jak to Imiona i z wyglądało. nazwiska. Może opiszmy, jak to wyglądało. Opisuj. Bo jest pan doktor Sykulski, który założył Miało być bez partię. nazwisk, no dobrze. To jest pseudonim. Tak też myślałem. To zbieżność nazwisk jest kompletnie przypadkowa. Jest przypadkowa, to nie chodzi o... To nie chodzi o słynnego doktora, który ma akurat takie samo nazwisko. To jest absolutny przypadek. Tak, i przypadkiem on też założył partię. Tak, Też założył partię dla swoich fanów i wiernych prorosyjskich. wyznawców. I w tej partii, do tej partii zapisało się, czy poparło ją 3000 osób. Z Więc jeżeli imienia, nas tutaj, to jeszcze możecie nazwiska, zdążyć zapisać się jakoś. PESEL-u, adresu. I to przekazali władzom polskim, bo rejestrując partię, Brawo. to musisz to zrobić. Więc Czekaj, o, to właśnie na tą okazję mamy coś przygotowane. to nawet nie wiem. A, tak. Albo tak. Brawo. Jesteśmy pod wrażeniem. Jest to no, ciężko by było samodzielnie to uzbierać. Oni sami powiedzieli, a No, to my. wiesz, ilu agentów trzeba w ogóle, no cały, bo wiesz, bo oni są jeszcze rozproszeni po całej Polsce, Tak, nie, to jest tak. straszna robota, a to tak wiesz. Tak, pewnie jeszcze jakimiś kodowanymi, wiesz, się... Jeszcze wiesz, jakieś pseudonimy mają, wiesz, tutaj, że tam wiesz, Tak. nie? No tak, nie? Tak, Jakieś, wiesz. najczęściej tam coś z Polską Te spotkania jest, były tam- tajne, odwoływane w ostatnim momencie, żeby, wiesz, nie było wiadomo, co zrobić, nie? I tak dalej. No i co? No i potem się wszyscy wpisali z imienia, nazwiska PESEL-u i przekazali. A więc jeżeli chcecie się dopisać, to jak najbardziej zapraszamy, trzeba się ujawniać, tak, nie można tak. Tak, W ukryciu. nie ma co się kryć. Mhm. Nie ma co się Tak. kryć. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Poleciało Czy pytałem się, czy Piotr się też zapisał? Nie wiemy, bo my nie mamy dostępu. Musicie, nie, bo my tam, że tak powiem, jesteśmy zbanowani, a więc jeżeli macie dostęp, możecie zapytać. Tak. Więc super. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć. Cześć.